Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, kochani, serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj stworzymy nową pracę, gdzie pojawi nam się postać kobiety przytulonej do swojego przyjaciela konia. Praca na niewielkim formacie 50 na 50 cm została najpierw pomalowana beżowym kolorem, następnie oczywiście tło zostało wysuszone i została narysowana węglem. Użyłam dzisiaj węgla takiego, popatrzcie, w ołówku i oczywiście moje ulubione węgle drzewne w pałeczkach. W zasadzie to wystarczyło, aby stworzyć ciekawy, graficzny rysunek. Następnie praca musiała być zabezpieczona, czyli lakier do włosów przyda nam się, ewentualnie fiksatywa, oczywiście wysuszona odpowiednio i namalowana farbami akrylowymi. Namalowana w taki sposób, żeby sporo pozostało w niej ciekawego właśnie rysunku węgla. Dlatego też efekt pracy jest taki dosyć graficzny. Dzisiaj będziemy właśnie zmagać się, w jaki sposób narysować konia, łeb koński w zasadzie, twarz kobiety, w jaki sposób połączyć to dobrze później z kolorem, tak aby powstała ciekawa malarska praca. Dzisiaj będziemy właśnie nad tym pracować, używając głównie pędzli. Tym razem nie będziemy używać szpachelek, ale przede wszystkim pędzli nylonowych, płaskich. Zapraszam Was serdecznie więc do dzisiejszej pracy i do zmagania się właśnie z tym tematem. Przystępujemy do pracy. Na początku wykonamy rysunek węglem. Mam taki węgiel, popatrzcie, w ołówku. Najpierw wykonam obrysy, a następnie przejdę do pracy węglem takim drzewnym w pałeczce. On mi da dużo różnych ciekawych możliwości.
Dobrze, moi kochani, mam już taki pierwszy podstawowy zarys tego, nad czym będę tak naprawdę pracowała. Pojawiła się kobieta oraz zarys konia. I teraz na bazie tego rysunku przejdę właśnie do węgla drzewnego i od razu będziemy pracować sobie światłocieniem. Mam tutaj taki węgiel już połamany w kawałkach, takim węglem jest znacznie łatwiej pracować. Nad takimi drobnymi szczegółami, rysując na przykład chociażby oko, warto jest sobie również używać czasami pędzelka, który tak bardzo delikatnie będzie nam rozcierał ten węgiel, pokazując przy okazji różne ładne odcienia. Co jakiś czas należy zdmuchnąć sobie nadmiar tego węgla, ponieważ jak widzicie on jest bardzo kruchy i daje nam tutaj mnóstwo takich opadów. Nasz koń będzie czarny, w związku z tym generalnie będzie malowany, popatrzcie, na takie ciemne odcienie, ale pojawiają się różne przebłyski, które mają na sobie światło i należy pokazać również ten światłocień tutaj, nawet w tej czerni.
przełożyć odrobinę obrazek, tak abym mogła tutaj dostać się do tych niższych partii. Po tej stronie twarzy będzie bardzo ciemno. Kopyta przytulona jest do konia, w związku z tym tutaj naprawdę pojawiają się spore cienie. Musimy tutaj dbać o takie szczegóły bardzo anatomiczne. Zarys ucha, które będzie się pojawiał tak pod włosami, delikatnie opadającymi na twarz. Chciałabym, aby te włosy były takie troszeczkę rozwiane, bardziej dynamiczne.
Możemy sobie używać oczywiście gumki. Gumka też bardzo ciekawe tutaj efekty może nam dać pewnych przetarć, na przykład wyciągnięcia powiedzmy poszczególnych elementów włosów, zarówno tutaj przy kobiecie, jak i u konia, świateł. Węglem możemy również w bardzo ciekawy sposób pokazywać sam kształt, w jaki sposób układa nam się materiał na kurtce. Możemy jeszcze białą pastelą delikatnie porozjaśniać pewne takie charakterystyczne, jasne elementy.
Dobrze, myślę, moi kochani, że rysunek taki wstępny węglem jest już przygotowany. Teraz oczywiście należy pracę w odpowiedni sposób zabezpieczyć, żebyśmy mogli wprowadzić już farby i kolor. W związku z tym należy lakierem do włosów co najmniej 2-3-krotnie, konkretnie tak spsikać całą pracę i dobrze wysuszyć suszarką. Za moment wracamy do pracy, tym razem już farbami. Obraz został już polakierowany, czyli posprejowany lakierem do włosów, dobrze wysuszone i teraz możemy przystąpić do kolorowania. To znaczy, będziemy sobie nakładać troszeczkę laserunków, podrasujemy nieco kolorem postaci, które zostały narysowane węglem i wprowadzimy ciekawe do tego tło. Popatrzcie, pędzlami takimi nylonowymi możemy wprowadzić teraz bardzo takie delikatne, subtelne laserunki, na przykład, żeby pokazać w niektórych miejscach odcienie chociażby brązu. Robimy to jednak bardzo ostrożnie, bo nie chcemy tak naprawdę stracić samego rysunku, który tutaj jest bardzo taki ciekawy, bardzo graficzny w tej pracy. Robimy to z dużą ilością wody, ale w sposób taki bardzo subtelny. Zaczniemy sobie od podkolorowania odrobiną brązu. Możemy dodawać jeszcze dodatkowo troszeczkę cieni, tutaj gdzie pojawiły się czernie. Sprawić, żeby nabrał jeszcze takiej malarskości przy tym rysunku. Mniejszymi pędzelkami również jak najbardziej będziemy pracować. Tam, gdzie chcemy, żeby koloru było nieco więcej, używamy mniej wtedy wody, zdecydowanie. Prowadzimy odrobinę beżu, który pojawił nam się tutaj w tle i on nam bardzo ładnie będzie wprowadzał takie rozjaśnienia bardzo naturalne, ponieważ ten kolor przebija w zasadzie w całej naszej pracy. Tutaj, gdzie pojawiają się na przykład włosy, końska grzywa, będziemy wprowadzać sobie właśnie teraz takie rozjaśnienia. W ten sposób dodamy zdecydowanie więcej światła do pracy. Ten beż tam pokaże takie miejsca bardziej wypukłe, bardziej rozjaśnione, ale też będzie nam bardzo ciekawie łączył to, co się dzieje w rysunku z malarstwem.
mniejszym pędzelkiem, kałaneczkiem możemy wprowadzić różne jeszcze dodatkowe, na przykład światełka, takie jak chociażby wokół troszeczkę bieli. Możemy dodać odrobinkę ciemnego brązu. W ten sposób oczko stanie się jeszcze takie bardziej rzeczywiste, realistyczne. Konie mają cudowne, bardzo takie głębokie oczy. Jakieś elementy tutaj rozjaśniające, pokazujące strukturę. Zrobimy również rozjaśnienie. Jeszcze trochę gdzieś takich pojedynczych włosów tutaj przy grzywie spływających. Końcówkę pędzelka przytrzymując w taki sposób można uzyskiwać naprawdę takie dosyć cienkie linie. Sporo wody. Tutaj odrobinę światełka. Taką bielą możemy również bardzo ładnie podkreślać kształty. Dobrze, przejdziemy teraz troszeczkę do buzi samej dziewczyny. Odrobinę spróbujemy jej nadać również koloru. Spróbujemy teraz rozjaśnić tutaj te najważniejsze partie w twarzy. Oczywiście pozostawiając cały czas ten rysunkowy charakter, który tutaj jest dosyć istotny w tej pracy, bo łączymy sobie techniki zarówno rysunkową, jak i malarską.
Dodając tak, poparcie, odrobinę wody, możemy sobie ładnie przeprowadzić taki laserunek w taki dosyć bezpieczny sposób, ponieważ to, co jest pod spodem i to, co było wykonane jako cień, nadal nim pozostaje, ale mogą pojawić się również ładne takie prześwietlenia. Tutaj bezpiecznie jest pracować w zasadzie tym kolorem, który nam się pojawił w tle. Jest to taki beż. Nieco udelikatnie nam tutaj te cienie. Wprowadzając w odpowiednich miejscach zarówno światło, jak i nieco cienia, możemy dodatkowo jeszcze pokazać anatomiczność twarzy, same kształty, wypukłości. Zawsze można sobie troszeczkę jeszcze taką pracę w odpowiedni sposób podrasować właśnie chociażby takim kałankiem, rozjaśnieniami. To jest kwestia tutaj naprawdę znajomości anatomii, bo musimy się zastanowić, w których miejscach twarz jest bardziej wypukła, a gdzie jest wklęsła. Tam, gdzie jest wypukła, tam, gdzie pada światło, po prostu nadajemy nieco więcej rozjaśnień. Pracujemy różnymi pędzlami, tam gdzie trzeba więcej szczegółu, dajemy oczywiście mniejszy pędzelek, kałanek, tam gdzie chcemy sobie troszeczkę większą partię rozmazać, możemy sobie wziąć taki właśnie trochę większy pędzel nylonowy i wprowadzić wygładzenia.
Przy kościach policzkowych zawsze oczywiście musi być na górze nieco jaśniej, później kość policzkowa schodzi nam w dół, więc możemy sobie użyć troszeczkę więcej chociażby brązu, który pokaże nam taką głębię. Musimy to jednak robić tutaj bardzo ostrożnie. Tuż przy samej żuchwie zawsze pojawia się więcej światła, natomiast tutaj mamy zawsze taki spadek. Na usta też damy odrobinę takiej sieny palonej, będą wyglądały bardziej naturalnie. I odrobinę również tej sieny nadamy w samych cieniach. Dzięki temu twarz stanie się taka bardziej wyrazista w kolorze. Dobrze, przejdziemy teraz troszeczkę tutaj bardziej do partii samych włosów. Nadamy im więcej barwy. Oczywiście nie chcemy tutaj utracić samego rysunku, więc popracuję nieco laserunkami, tak aby węgiel mi pięknie prześwitywał przez nie. Uważajcie również, żeby nie dawać za dużo wody, bo wówczas mogą powstać takie dosyć niebezpieczne zacieki, które czasem jest trudno później wyeliminować. Więc ta woda powinna być odpowiednio dozowana. Tutaj damy również troszeczkę więcej światła. Teraz połączę to z ciemniejszymi barwami. Dzięki takiemu zabiegowi, popatrzcie, pojawią się takie ładne, naturalne rozbłyski włosów. Mniejszym pędzelkiem powjeżdżamy troszeczkę z rozwianymi włosami również tutaj na buzie. I jeszcze odrobinę rozjaśnień. Może być beż z takim bladym różem. On będzie tutaj też bardzo ładnie wyglądał.
tutaj pojawia się sporo cienia pomiędzy samą postacią a naszym łbem konia, więc wprowadzę tutaj nieco więcej tego ciemnego odcienia. Spod włosów będzie wyłaniało się ubranie. Zrobimy je w kolorze takim troszeczkę mocniejszym. Damy takiej rudości w połączeniu troszeczkę może z żółcią. Sporo laserunku, czyli pracuję teraz z wodą. Popatrzcie, tutaj kobieta trzyma sobie konia za usta, więc jest jeszcze fragment ubrania, tutaj będzie fragment ręki też pokazany. Brązem należy wprowadzić troszeczkę różnych cieni. Chcę, żeby praca była taka bardzo lekka, delikatna, troszeczkę graficzna, więc nie będę tutaj przesadzała z wprowadzaniem mocnych kolorów. Trochę rozjaśnień światła. Gdzieniegdzie prześwity ubrania, które się tutaj nam pojawiły, pokażemy kilkoma dosłownie plamkami.
wprowadźmy sobie trochę teraz ciekawego jeszcze tła. Biel, która nam pięknie tutaj rozświetla. Zobaczcie, ona fantastycznie będzie tutaj pracowała na tym naszym beżowym tle. Wprowadzam jej troszeczkę więcej między włosy dziewczyny, którymi jeszcze później troszeczkę przejadę na zewnątrz, tak aby one były na tle takich pięknych rozświetleń. Obraz nabierze teraz takiej malarskości i kolor ciekawego. Taka odrobina bladego różu, tak zwanego często fleszu, w połączeniu z bielą i żółcią bardzo ładnie tutaj to rozświetlam całość. Łączę sobie te kolory z beżem, który wcześniej pojawił się w tle. Chcę, aby ten beż pięknie przenikał przez moje wszystkie te odcienie w tle. Dzięki temu praca pozostanie nadal taka bardzo subtelna w kolorze, pomimo tego, że pojawiły się inne ciekawe efekty kolorystyczne w tle. Zwróćcie uwagę jednak, że wszystko jest tak dobrze kolorystycznie tutaj połączone. Celowo nie odbiegam innymi barwami, tak aby tło nie ingerowało zanadto nad samą dziewczyną z koniem. Dodam również tego koloru jeszcze bezpośrednio na samo ubranie, tak aby on się tak bardzo ładnie kolorystycznie przenikał. W ten sposób pojawia się tak zwany relatywizm barwny, czyli kolor tła intensywnie wpływa na to, co znajduje się wokół niego. Dobrze, jeszcze popracujemy teraz z włosami.
Najpierw sam kolor właśnie tła, czyli tego beżu, który pojawia się pomiędzy ciemnymi włosami. On będzie tak pięknie przenikał się. Dzięki temu postaci bardzo dobrze wtapiają nam się w tło. One są tak jakby bezpośrednio oblane światłem tego tła. Troszeczkę jeszcze tych ciemnych włosków, które będą przenikały przez to światło. Tutaj przy uszach końskich również mogą pojawić się takie refleksy brązów.
Jeszcze takim maleńkim, cieniutkim kawałeczkiem, gdzie pojedyncze włoski i myślę, że pomału będziemy kończyć naszą pracę. No dobrze, moi kochani. Myślę, że praca została zakończona. Dziewczyna z koniem namalowana dzisiaj różnymi technikami, czyli połączenie techniki rysunkowej i malarskiej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w dzisiejszym programie i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.